Istnieje takie miejsce, gdzie zawsze jest pięknie, niezależnie od pory roku. Gdzie mnogość atrakcji sprawia, że chcesz tu wracać i nigdy się nie nudzi. Weź kawkę lub herbatę do ręki, rozsiądź się wygodnie, bo zapraszamy Cię w podróż po 4 porach Jury. Pierwsze skojarzenie z Jurą to oczywiście zamki, a tutaj stanęły nawet 2 w niewielkiej odległości 1,5 kilometra od siebie, a łączy je malownicza, przepiękna Grzęda Mirowska. Cudna ścieżka wśród skałek, która przypomina trochę takie Tatry w miniaturce. Jest urokliwie, prawda? Aż trudno znaleźć wadę, a jednak jedna się znajdzie. Od kilku lat ta ścieżka dostępna jest tylko odpłatnie. Za bilet zapłaciliśmy dzisiaj 20 zł. Grzęda łączy urokliwe grody Mira i Bobola. Kiedyś zamki te należały do 2 braci. Tak głosi legenda. Mówi ona jeszcze o pięknej niewieście, o względy której rywalizowali bracia. Do tego stopnia, że zazdrosny Bobol zabił Mira. W rzeczywistości Bobolice od początku dominowały nad Mirowem, nad strażnicą podlegającą twierdzy w Bobolicach. Dopiero z czasem wyrósł tutaj właściwy zamek, dziś powstający z ruin. Na Grzędzie Mirowskiej czeka na nas niespodzianka. Jaskinia Stajnia, a w niej znaleziono kiedyś szczątki pierwotnego człowieka. Nazwano go Bobolus. Odnaleziono tu 3 zęby i było to pierwsze znalezisko człowieka neandertalskiego w naszym państwie. Czy należały do jednego z braci? Tego nie dowiemy się już nigdy. Spacer urokliwą ścieżką jest niezwykle przyjemny. Polecamy, gdy będziesz w tych stronach. Dojdziesz nią aż do zamku w Bobolicach, który i dziś wyróżnia się na całej Jurze. Jako nieliczny został całkowicie odbudowany. Popularność zyskał też za sprawą serialu Korona Królów, w którym odegrał rolę jako średniowieczny Wawel. Zamek można odpłatnie zwiedzać, a w pobliżu zjeść i się przespać. Ale Jura to nie tylko trekking. Na naszej ulubionej Jurze powstało sporo tras rowerowych i ścieżek. Jesteśmy na jednej z nich w Żarkach, bo to właśnie ta miejscowość wiedzie prym w tym temacie. Powstało tu całkiem sporo fajnych tras rowerowych, bardzo przyjemnych, rodzinnych wręcz, bo wyasfaltowanych. Jedzie się bardzo przyjemnie i swobodnie, więc to dobra okazja na rodzinne przejażdżki. Bo poza tym na Jurze wcale aż tak miło i wygodnie nie wszędzie się jeździ, także zapraszamy tutaj, szczególnie jeśli chcesz zrobić to z dziećmi albo po prostu dla czystej przyjemności i rekreacji. Trasę zaczęliśmy w Żarkach, niewielkim mieście z wieloma różnorodnymi atrakcjami. Unikatem są tutaj kamienne miejskie sodoły, przy których często odbywa się targ. Jeżeli na nim będziecie, to koniecznie kupcie tatarczucha. To pyszny, gryczany chleb. Inną atrakcją miasta jest Stary Młyn, multimedialne muzeum młynarstwa i chleba, czy zaprzyjaźniony z nami wehikuł czasu, który przybliża średniowieczną kulturę i zwyczaje poprzez zwiedzanie i aktywną zabawę. Ale mieliśmy trochę popedałować. Trasy na Jurze często są wymagające. Mają dużo podjazdów, prowadzą ścieżkami przez lasy, czasem nawet z piaskiem. Tym bardziej doceniamy trasę do Złotego Potoku, jest tak przyjemna. Nie oznacza, że nie warto na chwilkę z niej zboczyć. Na wzgórzu czeka ciekawie otwierająca się jaskinia i ruiny zamku Ostrężnik. Co prawda w tym zamku to cegieł trzeba się doszukiwać, ale nie martw się. W dalszej części filmu będą jeszcze osławione orle gniazda. Czerwony szlak rowerowy zaprowadził nas do bardzo malowniczego miejsca, jakim jest rezerwat parkowy. Od południa otwiera go brama Twardowskiego oraz źródła Wiercicy. To na jej toniach hrabia Raczyński utworzył liczne stawy i rozpoczął hodować pstrągi. To najstarsza pstrągarnia w Europie. Ikrę pstrąga tęczowego przywieziono tu już w XIX wieku z Ameryki, stąd również znajduje się tutaj staw Amerykan, a pstrągi te jadano na królewskich stołach Europy, również i w Polsce, i można je kosztować tutaj do dzisiaj.
Ze Złotym Potokiem związana jest jeszcze jedna znakomita rodzina, a mianowicie Krasińskich. Słynny poeta Zygmunt mieszkał w tutejszym majątku tylko kilka miesięcy. Dziś można zwiedzać muzeum jemu poświęcone w dworku, który sąsiaduje z rezydencją obecnie niestety zamkniętą. Poeta na zawsze zapisał się w pamięci tego miejsca, bowiem wymyślił wiele romantycznych nazw, jak Staw Sen Nocy Letniej czy Irytion. Niestety to piękne, bajkowe wręcz miejsce odcisnęło na nim piętno. Tutaj zmarła jego córeczka Elżbietka i ścięty tragedią wyjechał do Paryża, nigdy tu nie wracając. Elżbietka pozostała również w nazwie jednego ze źródeł rzeki. A było wtedy cudne lato. Ten zamek znamy bardzo dobrze, wiele razy go odwiedzaliśmy. Korzeniami sięga XIV wieku, czyli Kazimierza Wielkiego, jak większość na Jurze, ale później dostał się w ręce bogacza, Bonera i wtedy był porównywany nawet z Wawelem, swym rozmachem i bogactwem i potęgą. A taka ciekawostka, my na tym zamku, właśnie dokładnie tutaj, byliśmy z Łukaszem na naszej pierwszej wspólnej wycieczce, jeszcze na długo przed ślubem, z moimi rodzicami, którzy to tak naprawdę pokazali mi Jurę i przy okazji serdecznie chciałam ich pozdrowić. Zamek Ogrodzieniec jest najpopularniejszy ze wszystkich znajdujących się na szlaku Orlik Gniazd. Nie ma się co dziwić, jest największy, góruje w pejzażu, a i okolica jest przepiękna. A wiesz, że przy jego znoszeniu używano wapnia, jaj i padliny? To dobry materiał na spoiwo bloków skalnych go tworzących. Zwiedzać go odpłatnie można cały rok. Do dyspozycji jest trasa wnikająca w wiele tajemniczych zakamarków tej rozległej warowni. Zamek często staje się gospodarzem niezwykłych imprez. Na przykład najazdu barbarzyńców, Juromanii, do której jeszcze wrócimy, czy wspaniałej baloniady. To na niej mieliśmy okazję pierwszy raz przelecieć balonem i to nad tymi malowniczymi ruinami. Wspaniała przygoda. Jeżeli masz wygodne buty, to polecamy też przejść się wokół zamku. Tutaj wkroczysz do skalnego miasta Podzamcza, które oferuje moim zdaniem najpiękniejszy widok na twierdzę. Zobacz to, pejzaż jak w filmie fantasy. Nie żartuję, nie każdy wie, ale ten zamek w Podzamczu zagrał w Netflixowym serialu Wiedźmin. Nieopodal zamku wczesno-średniowieczny gród na Górze Wirów. Lubimy to miejsce. Dostępne w ramach jednego biletu z zamkiem, jeśli wykupi się nieco droższą opcję. Niestety od tego roku, jak widzieliśmy, tutaj pod grodem parking płatny. Ale w zamian czekają tu krudowie. Coś w tym jest, bo osadnictwo w tutejszych grotach i jaskiniach sięga czasu neolitu. Od VIII wieku Słowianie okiełznali tę górę i tak trwali na niej do XIV wieku, kiedy gród spłonął podczas walk księcia Łokietka z Czechami. Zrekonstruowano go całkiem niedawno, przywołując wczesnośredniowieczne realia życia. Jura słynie z pieczonek, to takie fajne danie z kociołka, ale jakoś ciężko znaleźć je w knajpie, także my skorzystaliśmy ze stodoły, również takiej już trochę kultowej restauracji w Podzamczu na rynku u stóp zamku Ogrodzieniec i dzisiaj postawiliśmy na placki, pachną wybornie. A w ogóle patrzcie, jaka ładna zastawa. Zabytków gotyckich na Jurze znajdziesz wiele. Każdy zamek niemal korzenie ma właśnie w XIV wieku. A czy wiesz, że są też starsze? Właśnie przyjechaliśmy do jednego z nich, to romański kościół w Kieble. Podobno powstał w XII wieku, ale niestety jego bryła właśnie z tego okresu już została zatarta przez późniejsze przebudowy. Ale i tak chcieliśmy zobaczyć. Byliśmy tutaj kiedyś, ale akurat był wtedy w remoncie.
A teraz, żeby na pewno wejść do środka, to postanowiliśmy przyjechać na mszę tutaj. Wnętrze jest typowo barokowe, a z zewnątrz kościółek faktycznie nie przypomina może już romańskiej bryły, ale i tak jest bardzo ciekawy. Kościółek w swojej średniowiecznej formie dotrwał do XX wieku, ale ten przyniósł ogromne zmiany, gdy na jego początku postanowiono go przebudować. Niestety. Ale jeśli tak jak my lubicie typowo romańskie budowle, to zostańcie z nami, bo i taka pojawi się w filmie, bo jadąc tutaj zobaczyliśmy romański kościółek w Siewierzu, do którego również się wybieramy. Tymczasem znów się trochę poruszamy i to po nietypowym szlaku. My dziś spędzamy aktywny dzień na wodzie. Jesteśmy w kajakach i płyniemy Wartą. Jej najpiękniejszym chyba odcinkiem przełomowym od Mirowa Częstochowskiego przez Mstów pod Skałą Miłości aż do Kłobukowic. To nam ma zająć jakieś 4 godzinki, a będziemy płynąć 14 kilometrów. Widzicie, jak jest pięknie? Tak właśnie zaczyna się Jura, bo to jej całkiem północny kraniec. Znamy go dość dobrze, bywaliśmy tu nieraz, ale jeszcze nigdy nie poznawaliśmy go z tej perspektywy, czyli z perspektywy wody. Tym bardziej podoba nam się ten spływ dzisiaj. Wody Warty są raczej spokojne, choć nie oznacza, że nudne. Często są jakieś przewężenia, konary czy niewielkie bystrza. Dlatego odcinek ten jest bardziej dla tych, którzy wcześniej już w kajaku siedzieli. 2/3 trasy za nami i jesteśmy w Mstowie pod Skałą Miłości, a wiąże się z nią ciekawa legenda. Otóż chora matka wysłała swoją córkę do źródełka po leczniczą wodę, a gdy ta długo nie wracała, zmartwiona matka postanowiła iść jej szukać. Kiedy podeszła pod źródełko, zobaczyła córkę w objęciach swojego ukochanego chłopca. Kiedy to zobaczyła, serce pękło jej z żalu, że nie chciała jej pomóc i w momencie, gdy umierała, przekleła parę kochanków, która została zamieniona w skałę. Dalsza część spływu jest już bardziej spokojna. Tymczasem przypomnę Ci o łapce w górę i subskrypcji. Odeślę też do naszego bloga, na którym znajdziesz mnóstwo informacji o Jurze, które w tym filmie się nie zmieściły. Cali i szczęśliwi dopłynęliśmy do przystani w Kłobukowicach. Całość organizowały Jura Kajaki. Dziękujemy serdecznie, było pięknie i przyjemnie. A tutaj czeka plaża, wiata, gdzie można coś zjeść i odpocząć. Jurajskie warownie jeszcze kilkanaście lat temu nie były tak dobrze otoczone opieką jak teraz. Wiele z nich już od XVII wieku i słynnego potopu trwało w ruinie i kres tych budowli był bliski. Tak też było z zamkiem w Rabsztynie, który ratowano wiele lat niemal na naszych oczach. Efekty są zaskakująco piękne. Z zamkiem w Rabsztynie wiąże się ciekawa legenda. Otóż pod tym zamkiem, na którym stoimy, jest jeszcze jeden zamek, podobno o wiele piękniejszy. Ciąży na nim klątwa. Rycerze śpią w nim zaklęci w kamień. W jednej z izeb jest też dziewczynka i chłopczyk. Chłopiec ma na ręku pierścień z kamieniem szlachetnym i raz do roku ten kamień obraca się na jego palcu i wtedy na jedną noc zamek staje się żywy. Podobno wieść niesie, że kiedy Polska będzie zagrożona, to klątwa ustąpi i owi rycerze pójdą w bój na ratunek Polsce pod wodzą właśnie tego chłopca. Miejmy nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby. Prócz baszty Zamku Wysokiego można też wejść do pawilonu, w którym zwiedza się piwnicę Zamku Dolnego i niewielkie lapidarium. Ale się ta nasza Jura zmienia. Już raz tutaj siedzieliśmy i piliśmy kawę, ale wtedy jeszcze prawie nikt nie wiedział o tym, że można to zrobić, a dzisiaj już sporo turystów i widać, że już całkowicie wkomponowało się to w wizerunek zamku. Jest pięknie. Tak pięknie, że aż chce się świętować. Robimy to corocznie w połowie września. Wtedy wiele atrakcji Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej przyłącza się do Juromanii, 3-dniowego festiwalu Jury. Cały region ożywa historycznym tchnieniem.
Najwyraźniej widać to na zamkach. W Siewierzu nawet przymusili mnie do musztry. Śmiem twierdzić, że w wyniku moich działań nikt nie poniósł uszczerbku na zdrowiu czy życiu. A jak już jesteśmy w Siewierzu, to jeszcze obiecana romańska perełka. To jeden z najstarszych kościołów w Polsce. Gród kiedyś urósł wokół niego, ale po najazdach mongolskich miasto przeniesiono nieco na północ. Dzięki temu pewno kościółek ocalał w swej wczesnochrześcijańskiej formie. Fascynuje fakt, że zachował swój pierwotny wygląd i poza sklepieniem, które zawaliło się w XVII wieku, budują go oryginalne bloki kamienne z czasów powstania świątyni. Jedną ścianę rozebrano i postawiono od podstaw, gdyż się chyliła, o czym przypominają numerki widoczne na ciosach. Do świątyni prowadzą ciekawe drzwi, otwierane ogromnym kluczem. Wnętrza są bardzo surowe. Zobaczysz je po wcześniejszym umówieniu się. Wróćmy jednak do Juromanii. Olsztyn, ten jurajski oczywiście, z rozległą warownią też przyłącza się do świętowania. A znasz dzieje Maćka Borkowica? Żył w XIV wieku i na zmianę buntował się i składał przysięgę wierności królowi Kazimierzowi Wielkiemu. W jej tekście pierwszy raz pojawia się sformułowanie Rzeczpospolita. Król ostatecznie skazał go na śmierć głodową, której świadkiem był właśnie olsztyński zamek. Baszta Studzienna to nowe miejsce na zamku w Olsztynie, dostępne od tego roku, prawdopodobnie od kwietnia, pozwala spojrzeć na zamek z nowej, całkiem innej strony. Dotąd kojarzył nam się trochę jak komin na Śląsku, a teraz nabiera zupełnie innego wyrazu. Bardzo mi się podoba, szczególnie bo to jak zawsze z zewnątrz są zamki wkomponowane w skały, to jakby widzi się od lat, a tu szczególnie widać, jak to w środku fajnie wygląda, jak to wszystko, jak wieża budowana jest w skałę istniejącą wapienną. Tutaj wejdziesz w głąb tych skał, bo muzeum w baszcie Zamku Dolnego pozwala podziwiać też grotę pod Zamkiem Górnym. Zobaczysz tu potężną jaskinię. Sala jest ogromna, choć nacieków niestety nie ma. Te odnajdziemy już niedługo. A wiecie, co się zbliża, jak zakwitają mimozy? Jura najpiękniej prezentuje się jesienią, właśnie zawitała pięknie w Polsce, słoneczna pogoda i cudowne widoki i kolory. Jesteśmy na Górze Zborów. To wymarzone miejsce nie tylko dla turystów, jak się okazuje, ale i dla par młodych, które notorycznie robią sobie tutaj sesje. Jak byliśmy ostatnim razem, było w jednym momencie 6 par ślubnych, a teraz jest tutaj ich, w tym momencie widzimy 4, a podobno jest ich teraz tutaj aż 8. Widoki są tutaj prześliczne, w szczególności z zachodzącym w tle słońcem. Tylu fotografów i par nie może się mylić. Czy przyleci w nocy jakaś czarownica? Ponoć tutaj odpoczywały w drodze na sabaty na Łysej Górze. Stąd właśnie Zborów w nazwie atrakcji. Na wszelki wypadek schowajmy się pod ziemią, w jaskini głębokiej. Trasa nie jest długa, bo ma niecałe 200 metrów, ale im głębiej, tym szata naciekowa jest ciekawsza. Zwiedzaliśmy ją w pionierski sposób, z latarkami UV w dłoni. Czysty kalcyt świecił niczym żyły złota wkomponowane w zimne skały. Jaskinia kiedyś miała o wiele bogatsze nacieki, ale człowiek wydłubywał szpat wykorzystywany do produkcji szkła, niszcząc przy okazji niesamowite geologiczne twory. Nawet dziś nieodpowiedzialni turyści urywają skalne sople, co jest niepowetowaną stratą. Potrzeba stuleci, by powstał niewielki stalaktyt. Znacie dwie najsłynniejsze skały, które są symbolami Jury? Na północy to Okiennik Wielki z jego ogromnym 5-metrowym otworem. Maczuga Herkulesa to kolejny legendarny ostaniec. Zostawił go tu ponoć sam diabeł w drodze do magicznego zamku Pieskowa Skała. To jedna z nielicznych warowni, która przetrwała w całości do naszych czasów. Stanowi renesansową perełkę, którą odpłatnie można zwiedzać i to w wielu wariantach.
bo pomieszczeń i wystaw jest tutaj sporo. Wiecie, że zawsze tłumaczymy nazwy miejsc, gdzie jesteśmy, tak zrobimy i tym razem. Jesteśmy na zamku Pieskowa Skała. Legenda mówi o tym, że mieszkała tu kiedyś dziewczyna, która, jak to dawniej często bywało, została zmuszona do małżeństwa ze starszym od siebie mężczyzną, którego nie kochała, który jej się nie podobał. Zakochała się w młodszym i za to, za karę została uwięziona w wieży. Umarłaby tam niechybnie, ale wierny piesek przynosił jej codziennie jedzenie i tak przeżyła. I na pamiątkę tego wiernego pieska zamek nosi taką nazwę Pieskowa Skała. Tyle legenda, a historia mówi o tym, że pierwszym właścicielem był Piotr Szafraniec, a dawniej o Piotrze mówiło się Pieszko. Stąd Pieskowa Skała kiedyś, a teraz Pieskowa Skała. Zamek cudnie wyrasta na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Miejsce piękne i wyborne, to według nas jeden z najpiękniejszych, jeśli nie najpiękniejszy park narodowy w Polsce, ale trochę ponarzekam, mianowicie na parking 8 zł za godzinę, gdzie nie można wykupić na cały dzień. Kiedyś było można, teraz już nie, więc z jednej strony to trochę drogo, a z drugiej strony nie ma też opcji, żeby sobie opłacić przy wyjeździe, kiedy już wiadomo, ile godzin się spędziło. Trzeba z góry zakładać, a jest to tutaj trudne właśnie, bo teren jest śliczny, wspaniały, wiele miejsc do pospacerowania, a czas ogranicza, jakieś tam nerwy niepotrzebne i uważam, że rozwiązane jest to po prostu kiepsko. Opcja na cały dzień akurat w tym miejscu bardzo by się przydała, bo rozumiem na przykład pod zamkiem Pieskowa Skała, gdzie też jest 8 zł za godzinę, już trochę lepiej to pasuje, bo tam tyle czasu się aż nie spędza. No a tutaj aż prosi się, żeby była opcja za cały dzień i wtedy byłoby na pewno też trochę taniej. I mimo, że jest to najmniejszy park narodowy w Polsce, to z łatwością można tu spędzić wiele godzin. Zaproponujemy najpopularniejszą trasę Doliną Prądnika i przez Wzgórze Okopy. Całość ma blisko 8 km. To przyjemny i widokowy spacer przez lasy i skałki. Tutaj mamy wejście do jaskini ciemnej. Jej nazwa bierze się stąd, że zwiedza się ją tylko w blasku pochodni. Obecnie jest zamknięta. Zamknęła się w tym roku już w czasie Juromanii, czyli w połowie września. Każdego roku na zimę jest zamykana, ponieważ hibernują tu nietoperze i po prostu dba się o ich spokój. Szlak prowadzi przez piękne punkty widokowe na malowniczą dolinę. Na Górze Koronnej, przez którą przebiega trasa, jedna ze skał przypomina dłoń. Stąd jej nazwa Rękawica. Charakterystycznych skał jest w OPN-ie zresztą wiele, jak Igła Deotymy, Panińskie Skały czy Jonaszówka z widokiem na zamek w Ojcowie i niemal cały Ojców. A skąd te skały się tu wzięły? Dawno, dawno temu w odległej galaktyce, nie czekaj, to nie ten film, ale faktycznie dawno, dawno temu w innej erze geologicznej rozlewało się tutaj płytkie morze, ciepłe, w którym tworzyły się skały, wapienie, które budują dzisiaj Jurę. Tak właśnie ona powstała. Między innymi dzięki takim stworzonkom jak amonity, których skamieniałości do dzisiaj tutaj znajdujemy. Większość z nich została przez ten długi czas zniszczona przez działanie wiatru, wody i tym podobne, a niektóre, te najtwardsze, najbardziej odporne, ostały się jako ostańce, które właśnie tutaj pięknie można podziwiać. Najdostojniejsze podziwiać można przy źródełku miłości. Słynna brama krakowska. Przepiękny twór skalny. Na Jurze jest co najmniej kilka takich bram, ale ta jest najsłynniejsza, dość efektowna. A widzicie te patyki podtrzymujące jeden z filarów. Istnieje legenda, że jeśli on nadto się zbliży do tego filara, a podobno tak się dzieje, nastąpi koniec świata. Dlatego ludzie powtykali patyki, żeby to nie nastąpiło. Póki co spełniają swoje zadanie. Tu ma pyszczek, tu ma grzbiet, bo to jest jakiś tam ma tyłek. Znaczy zadek. Na Jurze skalne bramy są dość popularne. Potoków przecinających teren jest w południowym fragmencie Jury sporo. Tworzą one śliczne dolinki krakowskie.
Będkowską i Bolechowicką również otwierają okazałe skalne wrota. Wzdłuż tych dolin poprowadzono szlaki pozwalające spędzić miły czas wśród przyrody, w towarzystwie szemrzących potoków. Są to doskonałe alternatywy dla zatłoczonego w weekendy Ojcowa, choć trzeba przyznać, że nieco gorsze widokowo. A wiecie, że na Jurze Południowej mamy swoją ulubioną miejscówkę? To Chochołowy Dwór, w którym właśnie siedzimy. Miejsce, w którym już spaliśmy 3 razy, teraz jesteśmy 4. raz. Urzekło nas kuchnią przede wszystkim, przez żołądek do serca typowe i teraz bardzo chętnie tutaj zaglądamy, kiedy mamy ochotę odwiedzić Jurę, a szczególnie lubimy to robić jesienią. Ja sobie zamówiłam kaczuchę, podobno pyszna, pani pochwaliła wybór, Łukasz manioki, a Amelka placki ziemniaczane, chyba po mamie miłość do tego dania. To bardzo dobra miejscówka, z klimatami jurajskimi niemal na miejscu, bo bardzo blisko stąd do drugiego najwyższego wzniesienia na Wyżynie, Grodziska, zwanym też skałą 502. Tak naprawdę wysokość to 512 metrów nad poziomem morza. Nazwa to wynik błędu wcześniejszych pomiarów. To wspaniały pomysł na wieczorny spacer, najlepiej o zachodzie słońca. W sam raz na pobudzenie trawienia. W upalne lato nie odważyliśmy się odwiedzić pewnego unikatu na skalę europejską. Ale temperatury się obniżyły, więc chyba nadszedł czas. Największa kuweta w Polsce i przy okazji największa pustynia śródlądowa w Europie. Polecamy Wam szczególnie 3 punkty widokowe. Dąbrówka w Hechle, Czubatka w Kluczach i Róża Wiatru w Kluczach, na której teraz jesteśmy. Na zachód słońca najpiękniejsza będzie Czubatka, tam patrzy się na całą pustynię z góry. A tutaj jest piękna, przygotowana platforma widokowa, nawet dla osób niepełnosprawnych i szeroko otwarte piachy. Rzekomo tu również Czard jest odpowiedzialny za powstanie unikatu. Chciał piaskiem z Nadbałtyku zasypać olkuskie kopalnie, ale worek rozerwał się, zahaczając o wysoką wieżę kościoła i piach się rozsypał. Faktycznie to olkusz z jego kopalniami srebra jest odpowiedzialny za powstanie pustyni. W XIII wieku górnictwo wymagało wiele drewna. Tak wykarczowano lasy, odsłaniając polodowcowe piaski. Pustynia Błędowska nie jest jedyną nietypową atrakcją regionu. Zamek Tęczyn stoi na wygasłym wulkanie. Pochodzi on jeszcze z czasów średniowiecza. Na początku XIV wieku wybudował tu drewniany zamek nawój z Morawicy, który stał się protoplastą rodu Tęczyńskich. I to oni przez kilka wieków, aż do wieku XVII, mieli tutaj swoją siedzibę rodową, byli możni i zacni, praktycznie na równi z samym królem. A na pamiątkę nawoja nazwę nosi tamta wieża, która jest udostępniona do zwiedzania. Można wejść na samą górę, podziwiać widoki na cały zamek, a raczej jego ruiny oraz na szeroką okolicę. Przy dobrej pogodzie widać stamtąd nawet Tatry. Warownia również jest przykładem, że Jura się odradza. Jeszcze w 2010 roku mury groziły zawaleniem. Zresztą fragment nawet runął z impetem. Ale też później z taką samą werwą podjęto się ocalenia zabytku i dzisiaj odpłatnie można zwiedzać to cudo. A pod zamkiem możecie, w szczególności z dziećmi, wstąpić do mini zoo Zamkowa Zagroda. Są tu domowe zwierzęta jak kozy, gęsi, kury czy osły, ale też niecodzienne bydło szkockie. Ich długie, wręcz majestatyczne rogi pozwalają na grzebanie w śniegu w poszukiwaniu kęp traw. A wszystko to w cieniu tego pięknego zamku. Z tego punktu widokowego zamek wygląda chyba najpiękniej, a szczególnie o tej porze dnia. W XVI wieku, kiedy prezentował się wspaniale, bardzo często bywali tu Mikołaj Rej i Jan Kochanowski. Nie dziwota. Dziś stanowi on element rowerowego szlaku Orlik Gniazd. Istnieje też pieszy, który liczy ponad 160 km. Żeby zrozumieć, co to za szlak, trzeba cofnąć się do czasów króla Kazimierza Wielkiego. Jego niedawno zjednoczone państwo nie obejmowało Śląska,
którym władali różni książęta, nie zawsze przychylni Kazimierzowi. Nakazał on więc zbudować szereg warowni i strażnic chroniących granicy. Rozsiadły się one na skalnych ostańcach niczym orle gniazda. Wszystkie zamki Jury leżą zatem w historycznej Małopolsce, mimo że współcześnie znaczna ich część leży na terenie województwa śląskiego. Fortyfikacje wspaniale się sprawdzały do feralnego XVII wieku, kiedy Polskę zalał szwedzki potop. Zamki Jury znacznie ucierpiały i mimo prób ich odbudowy w większości dotrwały do naszych czasów w formie ruin, zwiastując zimę dla ich istnienia. Ale nawet zimą zamki prezentują się pięknie i biały puch nie oznacza, że życie tu zamarza. Olsztyn znany jest na Jurze jako miasto aniołów, a to za sprawą lokalnego artysty, rzeźbiarza, który tworzy te figurki i popularyzuje postać w tym regionie. Nawet tutaj w Olsztynie na wjeździe pojawił się taki wielki anioł, który wita turystów tutaj przyjeżdżających. Tym artystą jest pan Jan Wewiór. To nie tylko artysta, ale również pasjonat swojego miasta. Pan Jan od 15 już lat tworzy słynną w regionie szopkę olsztyńską. Każda figurka rzeźbiona ma tutaj swojego anioła stróża. Szopkę można oglądać przez cały rok, ale to właśnie w okresie bożonarodzeniowym robi ona największy klimat. Wizyta wiąże się też z pięknymi opowieściami rzeźbiarza o olsztyńskich legendach i historii. Jedna z nich porusza do głębi. Pewnego razu, gdy warownia była oblegana, bronił jej zapalczywie i skutecznie niejaki Karliński. Już miał nastąpić kres ataku, gdy wymyślono fortel i porwano syna Karlińskiego. Wróg wykorzystał dziecko jako żywą tarczę, szturmując zamek. Tragiczny był to moment, ale Kacper Karliński ze słowami „wpierw byłem Polakiem niż ojcem” odpalił działo, wzywając do obrony, ale również zabijając swoje dziecko. Choć atakujący przegrał walkę, to dowódca zmarł z rozpaczy niedługo po tym wydarzeniu. Krakowa nikomu przedstawiać nie trzeba. Przyjechaliśmy tutaj, żeby zaznać troszkę świątecznej atmosfery. Tutejszy jarmark został doceniony przez CNN i znalazł się w top 10 światowych jarmarków. Faktycznie światowo jest. Mówią o tym zarówno goście, jak i ceny, które nie tylko są wysokie, ale już wręcz legendarne. Świąteczne jarmarki mają wiekową tradycję, bo pierwsze w ówczesnej stolicy były organizowane już w XIV wieku, choć nie przed Bożym Narodzeniem. Co ciekawe, w czasach zaborów tradycja jarmarków zamarła. Dopiero po roku 1994 wrócono do tej ciekawej inicjatywy. Mogą trochę przeszkadzać tłumy. Tak to jest, jak za reklamę weźmie się CNN. Na koniec naszej wędrówki przez 4 pory Jury pojedziemy na Giewont. Ale ten mniejszy, jurajski, to Góra Biakło, która z dala do złudzenia przypomina słynny tatrzański szczyt. Wszak już mówiłam, że Jura to miejscami Tatry w miniaturce. Często zimą tutaj przyjeżdżamy, bo to piękne miejsce, idealne na sanki, szybkie wspinanie, a przede wszystkim oferujące śliczne scenerie. Tak przemierzyliśmy Jurę od północy na południe, od wiosny do zimy. Nas to miejsce urzeka, a Ciebie? Pozdrawiamy.